Dobry wieczór Państwu. Tu Państwa korespondent motoryzacyjny. Rok 1926. Świat przyspiesza. 4 cylindry, prawie 20 koni mechanicznych i zawrotne 68 km na godzinę. W Ameryce z taśmy powoli zjeżdżają ostatnie egzemplarze Forda T, samochodu, który zrewolucjonizował motoryzację, oddał ją w ręce zwykłych ludzi. W Europie fuzja Daimlera i Benza powołuje do życia markę Mercedes-Benz, nowy wzorzec techniki i obietnicę wielkiej historii. Ale świat nie czeka. Na drogi wyjeżdżają kolejne nowoczesne konstrukcje. Chevrolet Superior z elektrycznym rozrusznikiem w standardzie i 3-stopniową skrzynią biegów. Austin 7, mały, sprytny i zaskakująco praktyczny. Citroën B14 z ulepszonym zawieszeniem i stabilnością jazdy. Fiat 509, lepsze osiągi z mniejszej pojemności i co ważne, dostępny na raty. Samochód przestaje być luksusem, zaczyna być codziennością. A jednak równolegle rodzi się zupełnie inna fascynacja, sport, rywalizacja, opływowe kształty, tumany kurzu, nowe rekordy i odwaga silniejsza niż strach. Prędkość przestaje być liczbą, staje się marzeniem. Skoro są maszyny, są też wyścigi, które w 1926 roku pojawiają się jak grzyby po deszczu. Właśnie startują pierwsze Grand Prix Wielkiej Brytanii oraz Grand Prix Niemiec. Coraz szybciej, coraz dalej. Samochód Babs ustanawia rekord prędkości lądowej 275 km na godzinę na mokrych piaskach walijskiej plaży, gdzie granica między odwagą a szaleństwem zdaje się niemal nie istnieć. Zespół Loren Dietrich podczas 24 godzin Le Mans pokonuje ponad 2,5 tysiąca kilometrów w jedną dobę, ze średnią prędkością ponad 106 km na godzinę. Citroën organizuje także słynne wyprawy przez pustynię i dżunglę, tam gdzie wcześniej kończyła się mapa. A jeśli 4 koła to za dużo, to może wystarczą 2. Motocykle roku 1926 są wolnością w czystej postaci. W Ameryce rywalizacja między Indianem Scoutem a Harley'em Davidsonem Model J osiąga punkt kulminacyjny, dzieląc miłośników jednośladów na 2 obozy. Obie maszyny są lekkie, zwinne i szybkie, a wybór między nimi wydaje się niemal niemożliwy. W Wielkiej Brytanii Triumph robi coś bardzo niebrytyjskiego. Stawia na praktyczność. Motocykl ma odpalić, pojechać i wrócić razem z właścicielem do domu. Rewolucyjna koncepcja. Pod koniec roku otwiera się droga 66 Chicago-Los Angeles. Jedna droga, tysiące historii, warkot silników, walizka w kufrze, kapelusz na głowie i Amerykanie ruszają w drogę. Na razie tylko ponad 3900 kilometrów, ale pełnych obietnicy. Od tego momentu samochód to już nie tylko środek transportu, to synonim przygody, zmiany i lepszego jutra. A u nas, w Polsce, jednym z tych, którzy mają petrol we krwi, jest Jan Ripper. Monte Carlo musi jeszcze chwilę na niego poczekać, bo Ripper właśnie debiutuje w wyścigu w Lwowie na turystycznej Tatrze 11. Daje jednak sygnał, że polska motoryzacja właśnie się rozpędza. Ale nie jest jedyny. Automobil Klub Polska organizuje pierwszy rajd pań dookoła Warszawy. Triumfuje Lidia Bogusławska w Lancia Lambda, pokazując, że kierownica nie ma płci, a pasja nie zna ograniczeń. Motoryzacja roku 1926 to nie prędkość, to obietnica ruchu bez ograniczeń i zielonych stref. W 1926 roku ludzie po raz pierwszy mogą po prostu ruszyć przed siebie, a na ulicach miast coraz częściej można zobaczyć latające kapelusze. To zguby
porwane przez pęd powietrza kierowcom i pasażerom pędzących bez dachu automobili. A skoro o kapeluszach, to w 1926 roku w Warszawie otwiera się rzemieślnicza pracownia czapek i kapeluszy właśnie. Być może Państwo już słyszeli, to firma rodzinna Sterkowski. Tu Radio Days 1926. Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu drogi bez dziur, silnika w dobrym nastroju i tej przyjemnej myśli, że 70 km na godzinę to czasem zupełnie wystarczy. Tu Radio Days 1926. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Czytał Stanisław Górka.